Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń, premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Zapraszam! Ponad 5 lat minęło, odkąd deweloper o pseudonimie Oh My OG zapowiedział grę Ferocious, a już wtedy pracował nad nią od blisko 2 lat. Jakiś czas temu projektem zainteresował się wydawca, firma Tiny Build, i w końcu dostaliśmy konkretną datę premiery. Ferocious zadebiutuje wyłącznie na blaszakach 4 grudnia tego roku. W wielkim skrócie gra jest FPS-em inspirowanym takimi filmami jak King Kong i Park Jurajski oraz grami typu Far Cry czy Crysis. W Ferocious trafiamy na wyspę opanowaną przez dinozaury i inne prehistoryczne stworzenia, a naszym zadaniem jest przetrwanie oraz odkrycie prawdy na temat tego miejsca. W listopadzie odbyły się otwarte beta testy postapokaliptycznej strzelanki Pioneer, której twórcy inspirowali się m.in. kultową serią Stalker. Teraz zaś ujawniono datę premiery, którą wyznaczono na 16 grudnia tego roku. Tytuł w pierwszej kolejności zadebiutuje w ramach wczesnego dostępu na PC. Wersje konsolowe nie zostały jeszcze potwierdzone. Przypomnę, że Pioneer to pierwszoosobowa strzelanka MMO. W grze wcielamy się w byłego żołnierza sił specjalnych, który próbuje przeżyć na należącej do Związku Radzieckiego wyspie wypełnionej mutantami i anomaliami. Netherworld Covenant to gra, która od połowy czerwca tego roku przebywa we wczesnym dostępie. Kilka dni temu wydawca wraz z deweloperem poinformowali, że 9 grudnia swoją premierę będzie miała wersja 1.0. Mówimy tutaj o izometrycznej grze RPG akcji z elementami zaczerpniętymi z gatunków roguelike i souls-like. W Netherworld Covenant przemierzamy otchłań i walczymy z przeciwnikami, korzystając z pomocy duchowych sojuszników przywoływanych przez specjalną latarnię. 24 listopada wyłącznie na PC-tach zadebiutowała produkcja zatytułowana Of Ash and Steel. To trzecioosobowa gra RPG akcji inspirowana m.in. serią Gothic. Omawiany tytuł możecie nabyć na Steamie z 20% zniżką, która obowiązuje do 8 grudnia. Dodam jeszcze, że gra zawiera m.in. język polski w formie napisów. W okolicach premiery tytuł zbierał mieszane opinie. Gracze chwalą głównie oldschoolowe podejście do gatunku, wymagającą eksplorację, a także brak trzymania gracza za rączkę. Pochwały zbiera również świat i system walki. Krytykowane są głównie problemy techniczne, a niektóre z nich są dosyć poważne. Gracze narzekają np. na znikające przedmioty, które są wymagane do ukończenia questów. Wspomnę jeszcze, że w okolicach premiery rekord aktywności wyniósł blisko 5000 graczy bawiących się jednocześnie. Solo Leveling Arise Overdrive to trzecioosobowa gra RPG akcji od twórców m.in. Game of Thrones King's Road, oparta na licencji bestsellerowej manhwy. Produkcja zadebiutowała 24 listopada na PC-tach i najnowszych konsolach. Niestety zabrakło w niej języka polskiego. Głównym bohaterem omawianej gry jest znany z oryginału Sung Jin-woo. Protagonista marzy o tym, by zostać najpotężniejszym myśliwym na świecie. Czeka go jednak długa przeprawa, bowiem swoją przygodę rozpoczyna od skromnej rangi E i stopniowo wspina się po szczeblach kariery. Filarem rozgrywki jest toczenie dynamicznych pojedynków z przeciwnikami. Szybkie starcia przywodzą na myśl slashery i wymagają od nas zręczności oraz refleksu. W miarę postępów rozwijamy postać, odblokowując nowe umiejętności i w oparciu o nie komponując własny, unikalny styl walki. Ponadto z czasem gromadzimy zasoby, które pozwalają nam tworzyć nowe wyposażenie. W Solo Leveling Arise Overdrive można grać w pojedynkę lub w trybie współpracy przez internet dla maksymalnie 4 osób. W okolicach premiery tytuł zbierał w większości pozytywne opinie na platformie Steam. Gra cieszyła się także całkiem sporą popularnością. Rekord aktywności wyniósł wówczas ponad 11 000 graczy bawiących się jednocześnie. 24 listopada zadebiutowała nieco niszowa produkcja Hunter's Moon: A Sovereign Syndicate Adventure od Crimson Hearing Studios. To steampunkowy roguelike z budowaniem talii. Akcja gry toczy się w świecie Sovereign Syndicate, a my bierzemy udział w wydarzeniach dziejących się przed tymi znanymi z pierwszej gry tego studia. Tytuł zbiera bardzo pozytywne opinie od graczy, jednak aktywność pozostawia sporo do życzenia. W okolicach premiery mieliśmy nieco ponad 200 osób bawiących się w grze w szczytowym momencie. 25 listopada zadebiutowała gra Project Motor Racing. Niestety wiele wskazuje na to, że tytuł nie powinien trafić do graczy w takiej postaci. Premiera, na którą wielu fanów motorsportu czekało od miesięcy, okazała się bolesnym rozczarowaniem.
W serwisie Metacritic w okolicach premiery znalazłem raptem kilka recenzji dziennikarzy, których zagregowana średnia ocen wyniosła około 65 oczek. Niestety wśród opinii publicystów trudno znaleźć jakiekolwiek słowa uznania. Krytycy zgodnie wytykają fatalny stan techniczny, nieprzystający produkcji debiutującej w pełnoprawnej, a nie wczesnodostępowej wersji. Problemy z płynnością oraz szereg błędów mają przyćmiewać nawet rozbudowany tryb kariery, element, który według wielu mógłby stać się największym atutem gry. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o odbiór wśród graczy. Na Steamie Project Motor Racing mógł pochwalić się jedynie 20% pozytywnych opinii, co przekłada się na ich w większości negatywny status. Gracze skarżą się na źle zaprojektowaną AI przeciwników, słabe prowadzenie samochodów oraz dramatyczną optymalizację. Według graczy nawet najmocniejsze obecnie konfiguracje sprzętowe nie są w stanie zapewnić satysfakcjonującej liczby klatek na sekundę. Frustracja społeczności jest na tyle duża, że wśród opinii pojawiają się głosy nawołujące twórców do czasowego wycofania gry ze sprzedaży i dopracowania jej przed powrotem na rynek. 25 listopada zadebiutowała gra Ayla. To pierwszoosobowy horror przygotowany przez niewielki brazylijski zespół Pulsetrix Studios. Ich debiutancką grą była wydana w 2022 roku pozycja Phobia Sandifna Hotel. Najnowsza produkcja południowoamerykańskiego studia przenosi nas w niedaleką przyszłość. Tytułowa Ayla to przełomowa sztuczna inteligencja, w której testera wcielamy się podczas rozgrywki. W oparciu o przemyślenia głównego bohatera i jego styl gry, tworzy ona dla niego nowe doświadczenia pełne grozy, które z czasem zaczynają wymykać się spod kontroli. Ayla zbiera pozytywne opinie na Steamie, nie ma ich jednak zbyt wiele, także aktywność pozostawia sporo do życzenia. W dniu premiery pik wyniósł nieco ponad 450 osób grających jednocześnie. Polskie Afterblast zadebiutowało w ramach wczesnego dostępu na PC 26 listopada. To pierwszoosobowa strzelanka z elementami roguelike, pozwalająca na zabawę w pojedynkę lub w trybie kooperacji. W grze wcielamy się w wybrańca, który przemierza planety i eliminuje hordy przeciwników, stopniowo rosnąc w siłę. W okolicach premiery omawiany tytuł zbierał mieszane opinie od graczy. Sporo do życzenia pozostawiają też wyniki aktywności. Mimo niskiej ceny pik dnia premiery wyniósł 175 osób przebywających w grze jednocześnie. 27 listopada zadebiutowała gra The Last Case of John Morley. To pierwszoosobowa przygodówka, w której wcielamy się w tytułowego detektywa Johna Morleya. Gra zadebiutowała na PC-tach i konsoli PS5. W przyszłości planowana jest wersja na konsolę Microsoftu. Akcję gry umiejscowiono w klimatycznych latach 40. ubiegłego wieku. Po kilku miesiącach spędzonych w szpitalu, gdzie dochodził do siebie po obrażeniach odniesionych podczas poprzedniej sprawy, Morley wraca do swojego biura. Tam spotyka tajemniczą Lady Margaret Forsyth, angielską hrabinę dręczoną tragiczną przeszłością. Lady Forsyth wynajmuje Morleya do zbadania nierozwiązanej zbrodni, morderstwa jej córki, które miało miejsce w pamiętną noc 20 lat temu. Policja zamknęła sprawę, aresztując kozły ofiarne, ale hrabina jest przekonana, że prawdziwy zabójca jest dalej na wolności. To właśnie nam przyjdzie poprowadzić kolejne tajemnicze śledztwo. Gra zbiera bardzo dobre opinie na platformie Steam, niestety wyniki aktywności pozostawiają sporo do życzenia. W dniu premiery rekord graczy przebywających w grze jednocześnie wyniósł 64 osoby. Jeśli chodzi o aktywność, to bardzo podobnie wypadło to w przypadku gry Veterum. Tutaj również pik wyniósł 64 osoby bawiące się jednocześnie. Veterum to jednak zupełnie inny gatunek. To taktyczna strategia turowa z elementami RPG, w której zwycięstwa zależą od licznych zmiennych. W Veterum musimy zwracać uwagę na rozmieszczenie, ustawienie jednostek oraz warunki atmosferyczne, a także na morale czy poziom zmęczenia naszych podkomendnych. Gra zadebiutowała we wczesnym dostępie wyłącznie na PC-tach. Za produkcję odpowiada niewielkie, niezależne studio Crasslin Games. W momencie przygotowywania tego materiału te kilkanaście recenzji, które wystawiono Veterum na Steamie, była wyłącznie pozytywna. Ayasa Shadows of Silence zadebiutowała 28 listopada wyłącznie na PC-tach. To przypominająca Little Nightmares gra platformowo-przygodowa 2,5D w klimacie horroru. Trafiamy tutaj do świata opanowanego przez ciemność i jako tytułowa bohaterka próbujemy odzyskać resztki światła oraz pokonać mrok. Producentem oraz wydawcą gry jest firma Aya Games. Tytuł zawiera język polski w formie napisów. 24 listopada do gry Ghost of Yotei trafiła aktualizacja wprowadzająca do tytułu m.in. nową grę Plus. Ta będzie oczywiście dostępna po zakończeniu głównej fabuły. Rozpoczynając zabawę ponownie w tym trybie, nasz ekwipunek zostanie wypełniony wcześniej zgromadzonym wyposażeniem.
Update wprowadza również nowe, trudniejsze poziomy rozgrywki, a wraz z nimi kolejne trofea do zdobycia. Ponadto w świecie gry zaczyna obowiązywać waluta Ghost Flowers, którą wymienimy na 30 przedmiotów kosmetycznych. Patch przynosi też kilka innych funkcji, w tym m.in. możliwość kolejnego przejścia danej zawartości po zakończeniu głównej historii czy nowe opcje oraz filtry w trybie fotograficznym. Body Cam od francuskiego studia RaySat zdobyło miano jednej z najbardziej realistycznych strzelanek na rynku. Deweloperzy udostępnili kilka dni temu nową aktualizację z największą dostawą nowości i zmian od premiery. Przypomnę, że produkcja jest dostępna na Steamie mniej więcej od 1,5 roku, gdy zadebiutowała w fazie wczesnego dostępu. Do tej pory zebrała w większości pozytywne opinie od graczy i otrzymała sporo darmowej zawartości. Nowy patch skupia się na doszlifowaniu wcześniejszych pomysłów i stanu technicznego gry, choć nie brakuje też nowości. Najważniejszą z nich jest kolejna mapa dla trybu zombie, chociaż deweloperzy zdają sobie sprawę, że realizm i strzelanie do żywych trupów nie mają ze sobą wiele wspólnego. Nie zabrakło też nowej mapy dla standardowego trybu wieloosobowego bez udziału zombie, inspirowanej prawdziwą areną Airsoftu z Francji. Co więcej, cała gra została przeniesiona na Unreal Engine 5.5, co pozwoli twórcom wykorzystać nowsze technologie silnika i poprawić optymalizację przed pełną premierą pełnej wersji gry. Do Helldivers 2 zawitała kolejna przepustka sezonowa, tym razem nazwana Python Commandos Warband. Tym razem znalazło się coś dla fanów światów Warhammer 40,000 i Duma. Na uwagę z pewnością zasługuje miecz łańcuchowy. To klasyczny element oręża kosmicznych Marines znanych ze świata Warhammera. Cały zestaw, w którym się znajduje, robi wrażenie, od jego flagowych kolorów aż po emotkę, skiny i tytuł Python Commando. Szczególną ekscytację wzbudziła zaś obecność minigana, którego dodania do gry fani domagali się właściwie od samej premiery. 26 listopada zadebiutował dodatek Warsails do znakomitej gry Mount & Blade 2 Bannerlord. DLC wprowadza do gry statki oraz mechanikę żeglugi i toczenia bitew morskich, jak również zainspirowaną wikingami nową frakcję z własnym terytorium. W okolicach premiery dodatek zbierał mieszane opinie od użytkowników platformy Steam, ale jego wydanie z pewnością przyczyniło się do zwiększenia aktywności w podstawowej grze. W dniu premiery Warsails mieliśmy ponad 40 000 użytkowników przebywających w grze jednocześnie w szczytowym momencie. 27 listopada zadebiutował czwarty dodatek do gry Company of Heroes 3 zatytułowany Endure and Defy. Wprowadzą 4 nowe grupy bojowe, które możemy posłać do walki w trybach multiplayer oraz skirmish. Listę nowości otwiera wspierająca siły brytyjskie grupa bojowa polskiej kawalerii, w której skład wchodzą elitarni polscy łani i czołgi Sherman Firefly z polskimi załogami. Drugie miejsce zajmuje wspierająca siły USA grupa bojowa włoskich partyzantów, wyspecjalizowanych w działaniu za linią frontu, dokonywaniu sabotaży, drenowaniu zasobów wroga, a także przeprowadzaniu podziemnych detonacji. Trzecia pozycja przypadła w udziale grupie bojowej Ostatniej Szansy walczącej po stronie Wehrmachtu, a zestawienie zamyka grupa bojowa Kriegsmarine walcząca w szeregach Deutsches Afrika Korps, której mocną stroną jest umiejętność przystosowywania się do zmiennych warunków na polu bitwy. Omawiane rozszerzenie zbiera bardzo pozytywne opinie na Steamie. Do Dying Light The Beast trafił update 1.4. Przede wszystkim wprowadza on nową grę plus, czyli tryb pozwalający na przejście kampanii fabularnej od początku, ale z zachowaniem ekwipunku i umiejętnościami z poprzedniego podejścia. Każde kolejne podejście w nowej grze plus podnosi poziom trudności oraz zdobywane punkty doświadczenia. Po zdobyciu maksymalnego poziomu gra będzie nagradzać nas tak zwanymi poziomami legendy, czyli specjalnymi punktami, które wymienimy na pasywne wzmocnienia statystyk. Aktualizacja 1.4 wprowadza także obsługę ray tracingu. Co więcej, grając w The Beast do końca dzisiejszego dnia możemy liczyć na podwójny bonus do zdobywanych punktów doświadczenia. Do gry trafiły również nowe finishery oraz kolejne poprawki optymalizacji. Kilka dni temu studio Dark Point Games, znane m.in. z ciepło przyjętej gry Achilles Legends Untold, przedstawiło świeży zwiastun z ich najnowszej i najambitniejszej produkcji zatytułowanej Brightfall. To kooperacyjna gra survivalowa z elementami roguelite przeznaczona dla maksymalnie 4 graczy. Akcja toczy się na przeklętej XVII-wiecznej wyspie wymazanej z angielskich map. Gracze muszą zbierać surowce, tworzyć przedmioty i bronić źródła światła, jednocześnie zmagając się z typowymi dla współpracy problemami. Tytuł powinien zadebiutować w przyszłym roku na PC-tach oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series XS i Nintendo Switch 2.
Echo Generation to ciepło przyjęta gra JRPG od studia Coco Cucumber. Tytuł opowiada o losach grupy dzieciaków próbujących uratować rodzinne miasteczko przed nadnaturalnymi siłami. Jakiś czas temu otrzymaliśmy zapowiedź drugiej części, która powinna trafić na rynek w przyszłym roku. Dwójka ma być bezpośrednią kontynuacją przygód Jacka, protagonisty wcześniejszej przygody. Echo Generation 2 będzie zawierać nowy system walki z ponad 100 unikalnymi kartami do budowania kombosów, wykonywania niszczycielskich ataków i przywoływania sojuszników. Gracze zanurzą się w utracone lata Jacka, odkrywając nowy wymiar inspirowany filmami i grami wideo lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Produkcję z pewnością wyróżnia kolorowy i nostalgiczny styl wizualny. W ramach niedawnego pokazu Xbox Partner Preview zaprezentowano m.in. zwiastun Zoo Punk. To dynamiczna, trzecioosobowa gra akcji osadzona w świecie Fist Forge in Shadow Torch, czyli poprzedniej produkcji studia TIE Games. Chociaż rozgrywka w nadchodzącej pozycji będzie mocno różnić się od tej znanej z Fist, to zobaczymy tu wielu powracających zwierzęcych bohaterów i znane dieselpunkowe lokacje. Tak jak w Fist, głównym bohaterem Zoo Punk jest waleczny królik Raiden, którego zadaniem jest uratowanie Torch City przed narastającym złem. Odkryta przez zwierzęta energia dusz wymyka się bowiem spod kontroli, przemieniając mechaniczne odpady w samoświadome machiny wojenne. Raiden nie będzie jedyną postacią, w jaką możemy się wcielić. Protagoniście pomoże nosorożec Braton, który władza potężnym ognistym mieczem, a także drobna wiewiórka Trixie, polegająca przede wszystkim na swojej zwinności i sztuczkach akrobatycznych. Sercem Zoo Punk będzie walka, którą przyjdzie nam obserwować za pleców wybranych bohaterów. Zoo Punk trafi na PC-ty i najnowsze konsole, termin premiery nie jest jednak jeszcze znany. Podczas niedawnego pokazu Xbox Partner Preview zapowiedziano nową produkcję od niewielkiego zespołu odpowiedzialnego m.in. za wydane w 2020 roku Godfall. Armatus to gra akcji z widokiem zza pleców bohatera, w której trafimy do mrocznej wersji Paryża, aby walczyć z demonami. Główny bohater to natomiast wojownik starożytnego zakonu, który musi odnaleźć zaginioną bramę do nieba i ocalić ostatnich ludzi. Twórcy Armatus określają swoje dzieło jako roguelike'ową strzelankę, w której śmierć nigdy nie oznacza końca. Po każdej porażce będziemy bowiem się odradzać i odblokowywać nowe elementy arsenału oraz uczyć się nowych umiejętności. Gra postawi przy tym spory nacisk na elementy RPG, dzięki którym gracz dostosuje swoją rozgrywkę poprzez różne buildy. Armatus zadebiutuje w przyszłym roku na PC oraz konsolach PS5, Xbox Series XS i Nintendo Switch 2. Coraz modniejsze ostatnio są różnego rodzaju bijatyki, nic więc dziwnego, że zespół Madbricks przy pomocy studia Ember spróbuje zmierzyć się z gatunkiem beat'em up w ich nowo powstającej grze Mexican Ninja. Akcja omawianego tytułu toczy się w fikcyjnym mieście Nuevo Tokio. Gracz wciela się w postać meksykańskiego ninja, bohatera, który wykorzystuje sztukę walki ninja, aby walczyć na ulicach z przestępcami przy użyciu przeróżnych bojowych kombinacji oraz przy wykorzystaniu mocy meksykańsko-japońskich duchów. Debiut tytułu zaplanowano wyłącznie na PC-tach. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!